Odcinek zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Podziemne księgi. Odcinek specjalny. Tajemnica masywu śnieżnika. Witaj. Przedstawiamy Ci niezwykle urokliwy rejon masywu śnieżnika. Realizujemy ten odcinek w tej właśnie okolicy. Dziękujemy wszystkim wspierającym. To dzięki Wam powstaje ten materiał. Wszystkie odgłosy w tle są naturalne i rejestrowane podczas naszych wypraw. Otworzyliśmy możliwość zrzutki, w której każdy może dołożyć swoją podziemną cegiełkę. Od takiego wsparcia będzie zależeć częstotliwość tego typu przedsięwzięć oraz ich rozmach. Być może następnym razem przyjedziemy akurat w Twój region, by nagrać z niego dźwięki natury wraz z ciekawą historią o okolicznym terenie. Jeśli uważasz taką wymianę energii za ciekawą, zapraszamy do wejścia w link do wsparcia, który jest w opisie tego filmu. Dodatkowo rozpoczęliśmy umieszczanie bonusowych materiałów do pobrania, między innymi takich jak unikalne transy prowadzone i afirmacje, które nigdy nie zostaną opublikowane. Z odrobiną uważności uda Ci się je odnaleźć. Będą pojawiać się w opisach niektórych nadchodzących filmów. Niech wyzwanie się rozpocznie. Zapraszamy do odbioru odcinka specjalnego. Śnieżnik. Zwany jest też śnieżnikiem kłodzkim, a dawniej kładzką śnieżką. Jest to najwyższy graniczny szczyt po polskiej stronie Sudetów Wschodnich i stanowi punkt, w którym zbiega się aż 6 wzgórz, łączących się w jeden masyw. Góra ta leży na europejskim dziale wód Morza Czarnego i Bałtyckiego. Potoki z polskiej strony spływają do Bałtyku, zaś z czeskiej do Morza Czarnego. Na stokach Śnieżnika można spotkać bardzo stare rumowiska skalne, powstałe już w czasach Pleistocenu. Z tego samego okresu pochodzi też nisza na południowym zboczu. W zagłębieniu tym około 200 metrów od szczytu bierze początek Morawa, jedna z większych rzek w Czechach. W niższych partiach masywu można odnaleźć sztolnie poszukiwawcze ze złożami uranu. W masywie Śnieżnika przecinają się granice zasięgów występowania wielu gatunków sudeckich, karpackich, alpejskich, a nawet śródziemnomorskich. Świat roślinny i zwierzęcy jest tu najbogatszy w całych Sudetach. Obszar ten jest porośnięty przez bory świerkowe i świerkowo-bukowe, natomiast powyżej 1200 metrów nad poziomem morza krajobraz przechodzi w górskie łąki, na których można spotkać bardzo wiele unikalnych roślin, nie występujących w innych rejonach Sudetów. Występuje tu sporo ciekawych gatunków zwierząt, takich jak muflony, cietrzewie, głuszce, a także traszki górskie i salamandry plamiste. Warto patrzeć pod nogi, ponieważ kraina śnieżnicka jest domem zaskrańców i żmij zygzakowatych. Prócz beznogich pełzaczy można napotkać chrząszcze i pajęczaki, które nie występują poza tym obszarem.
Śnieżnik był obiektem wędrownych wizyt już w XVIII wieku. Z tego okresu pochodzą pierwsze utrwalone informacje i wzmianki. Rozkwit turystyki rozpoczął się tu w 1838 roku, kiedy te okolice stały się własnością królewny Marianny Orańskiej. Szczyt stał się wówczas modnym celem wędrówek. Podziwiano na nim wschody i zachody słońca. W 1871 roku na zlecenie księżnej zbudowano na hali pod Śnieżnikiem schronisko, które stoi po dziś dzień. Góra zyskała taką popularność, że pod koniec XIX wieku zbudowano na niej kamienną wieżę widokową. Solidna konstrukcja nawiązywała do modnego wtedy romantycznego stylu naśladującego średniowiecze. Miała 6 kondygnacji i wysokość 33,5 metra. Nadano jej imię cesarza Wilhelma I i stworzono dobudówkę, która mieściła małe schronisko. Po II wojnie światowej obiekty zaczęły podupadać. W 1971 roku rozebrano czeskie schronisko, a 2 lata później wysadzono basztę. Po niemal 50 latach Śnieżnik doczekał się nowej wieży widokowej. Jej otwarcie planowane jest na jesień 2022 roku. Ze Śnieżnika przy dobrej widoczności można zobaczyć Karkonosze, Ślęże, Czarną Górę, Igliczną, Zieleniec, Góry Bystrzyckie, Orlickie, pasma Małego Śnieżnika, Trójmorskiego Wierchu, Stronie Śląskie, a także Jeseniki i górującego pradziada z wieżą widokową na szczycie. Pradawna legenda głosi, że w masywie Śnieżnika znajduje się potężne podziemne jezioro. Gdy Śnieżnik zostanie naruszony i wypłyną z niego wszystkie wody, nadejdzie koniec świata. Niech będzie to przestrogą dla wszelkich wędrowców jaskiniowych. Mówi się, że dawniej, gdy umierali źli ludzie, po śmierci wracali w postaci upiorów lub wilkołaków, a tych zaklinali czarni kapłani i wysyłali do podziemnych grot. Tam w głębi skalnych labiryntów duchy zostawały na wieki, a okoliczna ludność mogła odpocząć od ich nawiedzeń w domach. Pod śnieżnicką skorupą ukryte są tak zwane twarogowe groty. Ich nazwa pochodzi od zabarwionej na biało wapiennej wody. Niektórzy twierdzą, że są w nich ukryte skarby w postaci złotych i srebrnych monet. Wielu usiłowało je zdobyć, ale jeszcze nikomu się to nie udało. Swego czasu przybył w tę okolicę pewien leśniczy, lubiący dobrze zjeść i wypić. Zastanawiał się, jak poprawić swoją sytuację materialną. Wpadł więc na pomysł, by wybrać się do twarogowych grot i poszukać pradawnego skarbu na własną rękę. Zaopatrzył się więc w strawę, coś do picia i wyruszył w drogę. Gdy dotarł do skalnych ścian, przecisnął się przez szczelinę i dostał się do wnętrza groty. Zapalił pochodnię i wyjął swoją różdżkę do jaskiniowych poszukiwań. Jednakże mimo starań znalezienia czegokolwiek, nic się nie udało. Zniechęcił się więc i już chciał wracać, gdy nagle jego oczom ukazał się człowiek. Pojawił się znikąd. Zanim zdziwiony leśniczy cokolwiek powiedział, nieznajomy skinął głową i wyraził chęć pomocy w poszukiwaniach. Nim desperat zdążył pomyśleć, usłyszał dźwięki, jakie wydają uderzające o siebie srebrne i złote monety. Spojrzał w miejsce, skąd dochodziły głosy. Serce zaczęło mu bić jak szalone, a oczy zaszkliły się pożądaniem. Znajdowały się tam bowiem 2 stosy. Jeden świecił się od złota,
a drugi zaś od srebra. Nieznajomy wziął leśniczego i klepiąc go po ramieniu rzekł: spójrz, to wszystko będzie twoje, jeśli spełnisz jeden mój warunek. Oddasz Lucyferowi swoją duszę, upuścisz swą krew i podpiszesz się nią na naszej umowie. Leśniczy początkowo zgodził się na wszystko, po chwili jednak opamiętał się. Szybko więc odmówił podpisu i odwołał wszystkie wypowiedziane słowa. Lucyfer, widząc to, rozzłościł się na obu. Chwycił ich za kołnierze, posadził na swoim płaszczu i odstawił do Padwy. Wylądowali, lecz nie na długo. Nim leśnik złapał oddech, szatan chwycił go ponownie, po czym wzbił się w przestworza i poleciał z powrotem na szczyt śnieżnika. Tu go rzucił i rzekł: pamiętaj, że i diabłu musisz dotrzymywać słowa. Po tych słowach obrócił się do niego plecami i zniknął. Tymczasem skarb jest w ukryciu do dzisiaj i jeszcze nikt do niego nie dotarł. Mówi się, że znajduje się tam, gdzie podczas wietrznych dni słychać w skalnych szczelinach szepty duchów gór. Być może jego zabranie rozzłościłoby je do tego stopnia, że wypuściłyby całą wodę z podziemnego jeziora i zatopiły pobliskie wioski. Tego nie wie nikt. W każdej legendzie jest ziarno prawdy, a patrząc się na wyjątkowo srebrzystą wodę płynącą przez dolinę, niełatwo przejść koło niej obojętnie. Warto tu przybyć choćby dla ich szumu i zatopić się w majestacie tutejszych miejsc. Niech dźwięk ten niesie Tobie spokój, ukojenie oraz chęć wyruszenia w tą malowniczą krainę. Być może pewnego dnia uda Ci się odnaleźć pradawny skarb masywu Śnieżnika. Dziękujemy za odbiór tego odcinka. Napisz w komentarzu, w które miejsce Twoim zdaniem powinniśmy udać się następnym razem. Życzymy Ci obfitego przepływu energii, pozytywnych zdarzeń, wysokich wibracji i do zobaczenia w podziemnych księgach.